Co trzeci Ukrainiec opuścił swój dom w wyniku rosyjskiej inwazji. Niemal 6 milionów osób wyjechało za granicę, głównie do Polski, Rumunii, ale i do Rosji. Prawie 8 milionów uciekło z domów i schroniło się w bezpieczniejszych regionach Ukrainy. 14 milionów uchodźców, którzy opuścili domy, to absolutny rekord ostatnich dekad w Europie. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Rosyjska inwazja na Ukrainę już od wielu tygodni nazywana jest największą katastrofą humanitarną w Europie ostatnich lat. Każdy z milionów uchodźców, który ucieka z domu, niesie ze sobą jedyną w swoim rodzaju historię. W tym odcinku podcastu mam dla Was zupełnie wyjątkową historię młodej Ukrainki i jej rodziców, dla których wojna wcale nie jest jedynym ekstremalnym przeżyciem ostatnich dni. Jest czwartek, 12 maja 2022 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. Okay, great. So I can just leave the call, right? Poznajcie naszą bohaterkę. To Jarosława. Ma 23 lata, jest Ukrainką i w ostatnim czasie mieszkała i studiowała w Brukseli. Na zachodzie spędziła 1,5 roku. It was a much easier time and the problems you're dealing with. To był bardzo fajny i znacznie łatwiejszy czas niż teraz. Moim największym problemem było to, gdzie chcę pojechać w następną podróż, co chcę kupić, jak spędzić urodziny. Myślałam w zasadzie tylko o swoich studiach, o swojej pracy w Brukseli, a tak naprawdę nie musiałam się o nic martwić. I never had to worry about anything too serious. Wtedy przyszedł rok 2022. W styczniu Jarosława dowiedziała się, że jej ojciec ma raka. W lutym jej matka zadzwoniła z informacją, że ojciec ma komplikacje i trafił do szpitala. I remember she was telling me about my dad and then she said, "But please, I'm begging you, please, please, please." Pamiętam, jak mama mówiła mi, co powiedzieli lekarze. Ale wtedy dużo już mówiło się o tym, że może wybuchnąć wojna. Mama powiedziała mi, żebym pod żadnym pozorem nie przylatywała z Brukseli do Kijowa. Ale ja nie mogłam zostać w Brukseli, wiedząc, że coś dzieje się z moim tatą. Kupiłam bilet na pierwszy możliwy samolot i 16 lutego wylądowałam w Kijowie. Szczerze powiedziawszy, miasto było dużo spokojniejsze niż można się było spodziewać. Kiedy siedziałam w Brukseli i śledziłam informacje z Ukrainy, to bałam się, że zaraz wydarzy się coś strasznego. Ale w Kijowie zobaczyłam, że ludzie żyją normalnie. Otwarte są kawiarnie, bary czy restauracje. Ludzie cieszą się życiem. To było całkiem przyjemne, być z powrotem w domu. To be back home. W czasie, gdy jej mama była wraz z tatą w szpitalu, Jarosława zajmowała się domem, psem, organizowała leki i sprzęt medyczny dla ojca. Wszystko zmieniło się 23 lutego. Tego dnia już tylko godziny dzieliły Ukrainę od rosyjskiej inwazji. The doctor came in and said that my dad can go home, and we were really shocked. Lekarz powiedział, że tata może wyjść do domu. Byliśmy w szoku, że oni go tak po prostu wypuszczają. Tata miał być w szpitalu znacznie dłużej, ale lekarz powiedział, że już wszystko jest w porządku i że może wyjść. Dopiero po paru dniach od innych znajomych, którzy też byli w szpitalach, dowiedzieliśmy się, że lekarze dostali instrukcje z góry, by wypuszczać pacjentów do domów i mieć w ten sposób miejsce dla rannych i dla żołnierzy. Ale wtedy, w tym momencie czuliśmy się wszyscy szczęśliwi, że możemy być razem w domu i w pewien sposób wrócić do normalności, choć w sumie trwało to zaledwie pół dnia. It lasted for like half a day. Good morning from the Ukrainian capital Kiev. Gunfire and explosions have been heard here. Nad ranem 24 lutego rosyjskie wojska wkroczyły na Ukrainę.
Rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja. Kiedy nad ranem usłyszałam jakiś hałas, aż wyskoczyłam z łóżka. Byłam na tyle zaspana, że nie wiedziałam, czy to była eksplozja, czy może sąsiedzi upuścili coś na podłogę, albo coś spadło na jakiś samochód. Spojrzałam przez okno, ale nic nie dostrzegłam. Ale zobaczyłam, że w wielu mieszkaniach świeci się światło. To było bardzo dziwne, bo była 5 rano. Uświadomiłam sobie, że inni ludzie też słyszeli ten huk. Pobiegłam po telefon i zaczęłam googlować wiadomości. Przeczytałam, że Putin wypowiedział wojnę Ukrainie. Pomyślałam sobie, nie wierzyłam. A wcześniej byłam jeszcze w sypialni rodziców i zapytałam ich, czy słyszeli ten hałas. Oni mówili mi, żebym się nie martwiła, żebym poszła z powrotem spać. And they were like, oh, it's all right, it's just some noises. Don't worry, go back to sleep. I mean, just 5 minutes later. 5 minut później widziałam z okna rozbłyski, a kilka sekund później usłyszałam naprawdę głośne wybuchy. Przede mną widziałam też 25-piętrowy blok, a w mieszkaniach widać było, jak ludzie wyciągają walizki, kładą na ziemi i szybko pakują ubrania. 5 minut później światła w tych mieszkaniach gasły, a ludzie wychodzili z domów. And then within 5-10 minutes, the lights, they switch off the lights and they leave. I wouldn't worry about myself, not because I was in the safety, but nie martwiłam się o siebie. Nie dlatego, żebym była bezpieczna, ale jestem młoda, zdrowa, silna i uważałam, że ze mną wszystko będzie dobrze. Ale mój tata nie mógł samodzielnie chodzić, więc już pierwszego dnia zdecydowałam, że zostaję z nimi tak długo, jak będzie trzeba. Oni nawet nie mieliby jak zdobyć jedzenia czy leków beze mnie. I decided to stay, and then air raid alarms, sirens would go off 5 to 10 times a day. Ale w pierwszych dniach syreny alarmowe odzywały się po 5-10 razy dziennie. Za każdym razem trzeba było schodzić do bezpiecznych miejsc, jak na przykład schrony i piwnice. Ja za każdym razem schodziłam, ale moi rodzice nie byli w stanie. To mnie emocjonalnie wykańczało, bo czułam, jakbym ich zostawiła za każdym razem, gdy schodziłam do piwnicy. Za każdym razem żegnałam się z nimi i to było straszne. Po kilku dniach podjęliśmy decyzję, że będzie lepiej, jeśli wyjadę. Zgromadziliśmy jedzenie i leki, ale miałam w sobie tak okropne uczucie. Żegnałam się z rodzicami i nie wiedziałam, czy jeszcze kiedyś ich zobaczę. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Jarosława pojechała na dworzec kolejowy. Chciała dojechać do Lwowa, a stamtąd do Polski. Choć nie było już biletów, to cudem udało jej się wsiąść do dodatkowego pociągu. Po 8 godzinach podróży w tłoku na stojąco dotarła do Lwowa. Tam wsiadła do taksówki, która zawiozła ją do granicy z Polską. Razem z nią w samochodzie podróżowali kobieta z dzieckiem i rodzina z Holandii. What I didn't know at that time is that taking people to the border meant Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że kurs do granicy oznacza, że taksówka dojedzie do miejsca, gdzie zaczyna się kolejka aut do granicy. A to było 30 kilometrów od granicy. I te 30 kilometrów trzeba było przejść na piechotę. Kierowca dowiózł nas tam chyba około północy. Sprawdziłam na mapie Google'a w telefonie, że będę musiała iść 6,5-7 godzin. To wszystko działo się w lutym, kiedy na Ukrainie jest naprawdę zimno, a ja niosłam ciężki plecak. Byłam już potwornie zmęczona dotychczasową podróżą, a przez ostatnich kilka dni spałam może w sumie 2-3 godziny. Ale nie miałam wyjścia, bo nie było się gdzie zatrzymać. Nie było ani sklepów, ani stacji benzynowych, więc po prostu szłam. Gas stations, nothing in that part of the road, so I just walked the whole night. W pewnym momencie byłam już tak zmęczona, że zaczęłam pukać do szyb samochodów, które stały w kolejce do granicy. Chciałam się tylko na chwilę ogrzać i zdrzemnąć.
Myślałam, że ludzie będą milsi w takiej sytuacji, ale nikt nie chciał mnie wpuścić. W końcu jednak znalazłam rodzinę, która pozwoliła mi się zdrzemnąć godzinę czy dwie, a potem poszłam dalej. Następnego dnia, koło południa, może koło 11, dotarłam do granicy. The next day by noon, I think around 11 a.m. I was at the border. 23-letnia Jarosława jest bohaterką tego odcinka podcastu Świat. Słuchacie jej opowieści o dramatycznej ucieczce z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. W Kijowie Jarosława pozostawiła swoich rodziców, w tym chorego na raka ojca. To ostatni odcinek podcastu Świat przed krótką przerwą. Nowy sezon rozpoczniemy w czerwcu, ale nie oznacza to, że do tego czasu nic się nie będzie działo. Śledźcie nasze profile na Facebooku, Instagramie i przede wszystkim na YouTube. Tam w zakładce Społeczność znajdziecie informacje, ciekawostki oraz nasze podcastowe rekomendacje. Teraz wracamy do historii Jarosławy. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. There was both the relief. I remember just taking like a deep breath once. I knew that I'm in Poland. Czułam ogromną ulgę, że w końcu dotarłam do Polski. Ale czułam też ogromną winę. Nie tylko dlatego, że moja rodzina została w Kijowie, ale także dlatego, że ja miałam okazję uciec, ale wielu innych już nie. Czułam się szczęśliwa, ale też czułam się winna. I to poczucie było ze mną przez następny tydzień, może 2. Ani jedzenie, ani kawa nie sprawiały mi przyjemności. Nie cieszyło mnie życie. Czułam ogromny smutek. I to było straszne. Just don't enjoy your life. Just like with incredible sadness and grief. And it was a terrible feeling. Z granicy Jarosława pojechała busem do Przemyśla, stamtąd do Krakowa, gdzie był już jej brat, mieszkający na stałe w Berlinie. I was very calm, very calm. I saw people crying. Kiedy szłam do granicy z Polską, jeszcze po stronie ukraińskiej, byłam bardzo spokojna. Widziałam płaczących ludzi, ale sama byłam bardzo spokojna. Ale już po pierwszej nocy w Krakowie pamiętam, że się rozpłakałam. I przez wiele godzin nie mogłam przestać. To było jak histeria. Pewnie te wszystkie emocje siedziały we mnie w środku i nagle je wszystkie wyrzuciłam. Wszystko to tak mocno poczułam. I was staying with my brother and his wife and their dog. We would wake up in the morning. Przez tydzień mieszkałam razem z bratem, jego żoną i ich psem w Krakowie. Wstawaliśmy rano, wyprowadzaliśmy psa, braliśmy kawę i wracaliśmy do domu. A potem otwieraliśmy laptopy i przeglądaliśmy informacje z Ukrainy. I tak przez cały dzień, z przerwą może na obiad, chłonęliśmy wszystkie opinie ekspertów, wszystkie informacje o tych okropnych rzeczach, jakie tam się działy. I tak do 22, może 23. All the horrible things happening in Ukraine, and then would finish at around 10, 11 p.m. and be like, okay, I guess it's time to sleep. So I started hearing that my dad was doing better and better. They would go to the shop together. Po pewnym czasie, gdy byłam już z powrotem w Brukseli, mój tata tam, na Ukrainie, zaczął się czuć nieco lepiej. Rodzice wychodzili już z domu na zakupy. Pomyślałam wtedy, że skoro jest już w stanie wyjść do sklepu czy na spacer, to może jest szansa coś zrobić. Bardzo chciałam ich stamtąd wyciągnąć. Nie mogłam się skupić na pracy, na czymkolwiek innym, gdy oni byli tam na Ukrainie. So I tried talking to them first to see how they would respond. Zaczęłam z nimi rozmawiać, żeby zobaczyć, jak zareagują. Z początku bardzo się ucieszyli, ale mówili, że to skomplikowane, że nie wiedzą, dokąd pojadą, nie wiedzą, co będą robić, bo na Ukrainie mają pracę. Wymyślali każdą możliwą wymówkę, żeby nie jechać.
Przekonywałam ich przez 3 tygodnie. Zaczęłam już nawet szukać im mieszkania, szukać szpitala, który by się zaopiekował tatą, ale głównie z nimi rozmawiałam, by przekonać ich do wyjazdu. Któregoś dnia moja mama powiedziała mi, że ona chce wyjechać, ale tata nie chce, a ona nie wyjedzie bez niego. Cała moja uwaga skupiła się więc na tacie. Włączyłam jeszcze do tego brata i jego żonę. Po kilku dniach mama się poddała i powiedziała mi, że taty się jednak nie da przekonać do wyjazdu. To mnie wkurzyło. Byłam zła na tatę. Wysyłałam mu tysiące wiadomości. Najpierw tłumaczyłam, dlaczego muszą wyjechać, jak to wszystko wpływa na całą rodzinę, że musimy razem podjąć tę decyzję, że to nie jest tylko jego decyzja. Do tego czasu kontaktowałam się już ze szpitalami na Litwie, w Polsce, w Rumunii. Wszędzie pytałam o możliwość bezpłatnego leczenia albo jakiejś zniżki na leczenie. Pomyślałam, że to dla niego też będzie argument, bo wtedy w Kijowie nie mógł już liczyć na opiekę lekarzy czy na chemioterapię. Powiedziałam mu, że to bardzo ważne dla niego leczenie, bez którego nie przeżyje, będzie mógł dostać, jak tylko wyjedzie z Ukrainy. Incredibly important for your treatment. You cannot live without it. And then I sent maybe 20-30 messages. I spent like 40 minutes just texting him. Wysyłałam mu po 20-30 wiadomości dziennie. Nad każdą spędzałam nawet 40 minut. Pisałam długie paragrafy. Któregoś dnia zapytał mnie, a co zrobimy z psem? Przecież nie mamy wszystkich potrzebnych szczepień dla psa. Wtedy wiedziałam już, że go przekonałam, bo to była taka błaha sprawa. Pamiętałam, że skakałam wtedy po mieszkaniu i krzyczałam z radości. Następnego dnia spakowali się i po 2 dniach wyjechali. To jest podcast Świat. Ukraine's president Volodymyr Zelensky says Russia is guilty of a war crime. W połowie marca, 3 tygodnie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, świat dowiadywał się o kolejnych rosyjskich zbrodniach w Mariupolu. Jarosława była wtedy w Rumunii, w Cluj. To tam znalazła szpital, który podjął się leczenia jej chorego na raka ojca. They were supposed to arrive on the same day as I was flying to Cluj, but way earlier. Oni mieli przyjechać do Cluj tego samego dnia co ja, tyle że znacznie wcześniej. Około 19:00 dotarłam do mieszkania, które wynajęliśmy na pierwszy tydzień. W skrzynce pocztowej znalazłam klucz, co oznaczało, że rodzice nie dotarli na miejsce. I'm crying. No way to reach them. Their Ukrainian phones are off. Zaczęłam płakać. Ich ukraińskie telefony były wyłączone. Od 8 godzin nie dawali znaku życia. Nie wiedziałam, co się dzieje, jak mam ich znaleźć. Do tego nie mówiłam po rumuńsku. Nie wiedziałam, czy mam na nich czekać, czy iść na policję. Zadzwoniłam do mojego chłopaka i wszystko mu opowiedziałam. Zaczęłam nerwowo chodzić dookoła budynku. I w pewnym momencie zobaczyłam, jak wysiadają z samochodu. Wyluzowani, szczęśliwi, że mnie widzą. Kiedy zobaczyli, że płaczę, zapytali, co się stało, a ja wykrzyczałam, przecież mieliście tu być już 5 godzin temu. Powiedzieli, że musieli jechać objazdem i się zgubili, a potem wpadliśmy sobie w ramiona. Tata Jarosławy, Jurij, ma już za sobą 3 serie chemioterapii i kilka kolejnych serii w najbliższych miesiącach. Nasza bohaterka pracuje teraz nad tym, żeby jej rodzice mogli zostać w Rumunii na kolejne miesiące. I sort of gave up on the idea of trying to plan my life because first everything that happened with my dad. Poza leczeniem taty w zasadzie przestałam już cokolwiek planować. Jestem młoda, ale to, co działo się przez ostatnie miesiące, było dla mnie takim rollercoasterem. I nadal jest, bo raz jest lepiej, raz gorzej. Jeden lekarz ma dobre prognozy, inny złe prognozy. Tydzień po tym, jak dowiedziałam się o chorobie taty, zaczęła się wojna. Więc nie chcę już planować. Mogę jedynie zaplanować coś na najbliższy tydzień. Pomyśleć, co będę robić, gdzie będę mieszkać. Ale nic na dłużej. To wszystko jest potwornie stresujące i nie wierzę, że jak się coś zaplanuje, to tak będzie.
things are going to develop. That's how things are going to happen. Gunfire and explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv shortly after the Russian president Vladimir Putin authorized. The first week of the war, it felt like it lasted half a year. Dla mnie ten pierwszy tydzień wojny to było jak pół roku, może rok. To była wieczność. Wtedy w ciągu jednego dnia w moim życiu wydarzyło się więcej rzeczy niż zazwyczaj w ciągu miesiąca. Jednego dnia jesteś w domu z rodziną, drugiego dnia ze znajomymi w piwnicy, kolejnego dnia w drodze na stacji benzynowej. Wszystko szybko się zmienia, tak dużo rzeczy się dzieje. Dlatego czuję, jakby ta wojna wybuchła już rok temu. Do you think this time... Czy ten czas cię zmienił? Oh, absolutely. I think all the things that I was... Absolutnie. Myślę, że wydarzyło się wszystko to, czego się bałam. Teraz czuję, że nie mam już wiele do stracenia, a to, czym się kiedyś przejmowałam, nie ma już znaczenia. Jestem szczęśliwa z tym, co mam. I czuję się silniejsza, bardziej pewna siebie, bo wiem, że sobie poradzę i wszystko będzie dobrze, bo przecież gorzej już naprawdę być nie może. Teraz doceniam drobne rzeczy i mniej się przejmuję. A czy rozmawiałaś z tatą o tym, jakie ma teraz największe marzenie? On jest bardzo prostym człowiekiem. Myślę, że jeśli jest ze swoją rodziną, to nic mu już więcej nie trzeba. Teraz najbardziej chcieliby wrócić do Kijowa. Mówi mi o tym codziennie i mówi o tym lekarzom. Oni mu mówią, że musi zostać, a on, gdy tylko pojawi się jakiś nowy lekarz, pyta go, czy jednak nie mógłby wrócić do Kijowa. A co jest twoim marzeniem? Żeby ten obecny świat się już skończył, żebyśmy wszyscy mogli wrócić do Kijowa, żebym mogła zobaczyć wszystkich przyjaciół i wszystkie miejsca, które kocham i wiedzieć, że wszyscy są bezpieczni. Czyli wsiąść w wehikuł czasu. 23-letnia Jarosława oraz jej rodzice byli bohaterami tej niezwykłej opowieści o ludziach, którym nie tylko wojna wywróciła życie do góry nogami. Na tym kończymy ostatni odcinek podcastu Świat tego sezonu. Nowy sezon i nowe odcinki pojawią się w czerwcu, ale do tego czasu nie rozstawajcie się z nami. Na profilach podcastu Świat na Facebooku i Instagramie oraz w zakładce Społeczność na YouTube będą pojawiały się aktualności, ciekawostki i przypomnienia o naszych wcześniejszych produkcjach. Podcast Świat możecie znaleźć na stronie podcasty.polskieradio.pl, na YouTube oraz na dobrych platformach podcastowych, takich jak Spotify, SoundCloud i Apple Podcast. W tym odcinku czytała Katarzyna Ingram, a za uwagę dziękuję Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.